Witam. 15 grudzień 2024 rok, godzina 10:02 i mamy pełnię. Pełnia, która jest jedną z najważniejszych pełni w tym kończącym się już roku. Odgrywa ona bardzo ważną rolę, ponieważ jest Księżyc w Bliźniętach, a z kolei Słońce w Strzelcu. To świeży oddech, nowe spojrzenie na życie, bo Bliźnięta i Strzelec, który mierzy tam, gdzie najdalej i najbardziej szczęśliwy okres. Jednocześnie do nowiu czas reformowania swojej przyszłości. Umiejętności zrozumienia przede wszystkim tego wszystkiego, co dookoła nas się toczy, to, co się odbywa, jak to reprezentuje, jak wygląda nasza przyszłość, jak wygląda nasza rzeczywistość, no i my w niej jako świadkowie realizacji tego planu. Trzeba przyznać, że Strzelec sięga tam, gdzie wzrok nie sięga, tam, gdzie jest myśl, tam, gdzie jest filozofia, tam, gdzie jest to wszystko. Pomaga w tym wszystkim horoskop, oczywiście ten, który dzisiaj nastał. I proszę zwrócić uwagę, że Pluton jest w fantastycznym miejscu, bo na ascendencie tego momentu, właśnie tego momentu pokazania się tej ogromnej siły reformowania naszej świadomości i nie tylko możemy zdobyć to, co jest najpiękniejsze, to dalej, jeszcze dalej i funkcjonowanie w tym wszystkim, co nazywamy być sobą. A być sobą jest najtrudniej, dlatego że wydaje nam się, że stajemy przed obliczem. Obliczem oczywiście kosmosu. Kosmos traktuje nas jak dzieci i traktuje nas bardzo poważnie. Tylko my zmieniamy swoje poglądy wobec kosmosu, a kosmos reaguje na to w sposób nie wolno, nie rusz, nie dotykaj. I tak jest. To trzeba przyznać, że właśnie ten moment tej pełni, która jest tak szalenie istotna w naszym życiu, ponieważ ona już realizuje i my możemy w tym momencie podjąć tą medytację, kontemplację, czy modlitwę o to, by było lepiej i mamy w dodatku powód i także wyjaśnienia w naszej przestrzeni, która jest tak szalenie istotna, bo ta przestrzeń jest bardzo ważna. Trzeba przyznać, że ta pełnia ma charakter bardzo osobisty również. I tutaj trzeba się zastanowić, jakie kierunki będziemy wybierać. Kierunki przede wszystkim naszego rozwoju i realizacji naszych bardzo dalekosiężnych planów. Czy te plany są istotne? No, to jest całe nasze życie i to wszystko, co się wokół nas dzieje, to, co się planuje, to, co chce się zrobić. Jak będzie to? Jeszcze chwilę trzeba poczekać, bo przecież jeszcze przed nami nów, który już nie będzie należał do nas, tylko do Strzelca, tylko do Koziorożca, ale on będzie sankcjonował i będzie robił to, co jest z nim związane. W tej chwili mamy tą pełnię, która odzwierciedla nasze pragnienia i westchnienia naszej tożsamości, psychiki, klarowności i jednocześnie też tego, co byśmy mogli powiedzieć w ten sposób: Panie Boże, poproszę o ten cud. To właśnie czas cudów. To właśnie czas tego wszystkiego, co się wydarza. Jowisz jest planetą niepokory i znajduje się właśnie w Bliźniętach, co daje nam ogromną możliwość realizacji tego wszystkiego, co chcemy. W dodatku jest on w Dwadosamsie swojego znaku, czyli w Strzelcu, i daje nam
uhonorowanie tego wszystkiego, co pragniemy, co jest w naszej duszy, co nam w piersiach gra. A to jest najważniejsze, że to, co gra, niech zagra, niech wreszcie się realizuje i planuje. To jest bardzo istotne. W dodatku władca naszych bliźniąt znajduje się na odwrót w Strzelcu. I to też jest wspaniałe, że wymiana władców jest najważniejszą rzeczą, bo także naszej świadomości i uzmysłowienia sobie, że wreszcie jesteśmy sobą i wreszcie nasze te drobne marzenia możemy je urzeczywistniać. Księżyc jest w bliźniętach, a z kolei Słońce w Strzelcu. Co nam to daje? Daje nam bardzo wiele, dlatego że Jowisz znajduje się w bliźniętach i zamienił się ze Strzelcem, a z kolei władca bliźniąt znajduje się, wyobraźcie sobie, gdzie? W Strzelcu. Patrzcie, jak to wygląda. Fantastycznie. Mało tego. Na ascendencie mamy Plutona, na descendencie mamy Marsa. Zaczyna się dziać. Fantastycznie. Energia wpływa na nas, a my ją tworzymy. My jesteśmy twórcami tego wszystkiego, bo jesteśmy dziećmi kosmosu i stanowimy całość. Ta całość zaczyna przepięknie pracować, jeżeli jesteśmy pokorni kosmosowi oczywiście. I kosmos daje nam ogromną siłę pragnienia i marzenia, które realizujemy właśnie my, nie kto inny. I dlatego też łyk kawy nikomu jeszcze nie zaszkodził. No i cóż z tego wynika? Wynika z tego, że nasze dotychczasowe modlitwy, kontemplacje, medytacje się spełniają i dają nam przede wszystkim jedną z najważniejszych rzeczy. Siłę, energię, pragnienia, które do tej pory były gdzieś w oddali. Nasz Jowisz jest w dładzie Strzelca, ale w bliźniętach, czyli jest u siebie i rządzi tym małym kawałkiem informacji, która jest nam tak szalenie potrzebna. Z kolei nasz drogi Merkury jest w Strzelcu, ale w dładzie Wodnika, a przecież wiemy, że Wodnik to wyższa oktawa właśnie kogo jak nie Merkurego, więc znowuż jest podniesiony do rangi możliwości wyjątkowych i dlatego ta pełnia jest tak fantastyczna. Ona daje nam odtworzenie się na cały świat i umiejętne realizowanie naszych planów, tych planów, które były głęboko schowane. Już jesteśmy po retrogradacji Merkurego i w tej chwili trzeba bardzo ostrożnie do tego podchodzić, ale realizować swoje plany, o których będę wspominał, jak też je wykonywać, by nie popełnić błędu, a jednocześnie też wskazać sobie drogę do sukcesu, bo sukces jest przed nami, ale także już się odbył. Odbył się i wiemy o tym, a my jesteśmy na rozdrożu naszego pragnienia istnienia. I co dalej? Jak postępować z tym wszystkim, jak być sobą, jak pragnąć w rzeczywistości pokazać kosmosowi to, co nazywamy kosmogramem i powiedzieć: ja tego chcę, to wymagam. Czy jest to możliwe? Oczywiście, że tak i wszystko jest możliwe, jeżeli tylko się chce, pragnie i ciężko pracuje na to, co chcemy zdobyć. Nic nie ma bez pracy, tylko trzeba ciężko harować. I dlatego też Merkury jest tak blisko osi, a Pluton na ascendencie, na descendencie Mars, który daje nam energię wyjątkową. Zwinności intelektu, także myślenia, także pragnienia, także zdobywania i tego wszystkiego, co jest najważniejszą rzeczą
siły i uporu, ponieważ jest właśnie w reformowanym wodniku i on daje nam tą możliwość. Pluton, a Mars jest lwie i pokazuje, to ja i nikt więcej, bo ja jestem taki sam, jakim mnie stworzył Stwórca i jestem królem siebie, a nie ktoś, kto będzie mną rządził, kto będzie mną pomiatał, kto będzie mną zarządzał. Ja jestem Panem i ja wybieram swojego reprezentanta jako Stwórcę, który daje nam tą wolność. I to jest najważniejsze, że jesteśmy stworzeni na wzór i podobieństwo. I tu mamy ogromną władzę. To jest czas cudów, bo Słońce jest właśnie w Strzelcu. Jest ta druga połowa Strzelca, pełnia, która żąda od nas właśnie tego wszystkiego, by się realizowało, by to, co żeśmy zamierzali, by już było faktem i faktem się stało. I fakt jest teraz najważniejszą rzeczywistością pragnień kogo? Naszego serca, naszego patrzenia w perspektywę dali. Im dalej, tym bliżej, bo o to chodzi, by wejść w to nasze życie z otwartą kartą, a nie zamkniętym rozumem. I tutaj tabula rasa jest przed nami i stoi i możemy zapisywać nasze sukcesy, a nie porażki, bo Merkury jest wspaniały i Merkury pokazuje nam, że to my mamy pięść zaciśniętą, która dąży do czego? Najpiękniejszej rzeczy. Do bicia naszego serca, bo uderzamy się w to miejsce po to, by uaktywnić wszystkie swoje pragnienia. Panie Boże, dopomóż, daj Bóg, bądź razem z Nim. I to na tyle. Trzymajcie się i cieszcie się z tej chwili, bo ta chwila jest fantastyczna i ta chwila daje nam wytchnienie, pragnienie tego wszystkiego, do czego dążyliśmy przez wiele, wiele lat. Bo planety dają nam szansę. Szansę, której nie możemy zgubić. Dlaczego? Gdy zgubimy, to już nie powrócimy. Zostaniemy gdzieś. Jak ci, którzy uwierzyli w bajki, które nie niósł kosmos, tylko jakiś człeczek układał nam życie. Tak nie ma. Bóg i chorągiew zwycięstwa jest najważniejsza. Apokalipsy, konie już ruszyły i drgają kopytami w ziemię, by ruszyć w przyszłość, po to, by zwyciężyć. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to trudno, został gdzieś w tyle i dobrze, że został. Niech nie dogania, bo nie zdąży. Zapomniał ze sobą zabrać śniadania i gdzieś odpadł w przestrzeni czasu galopującego niesamowicie. Pluton daje nam to szczęście, a Mars rozwija przed nami, no i Uran wspaniały gdzieś tutaj na dole z Jowiszem będzie budować wspaniałe czasy. Dlaczego? Bo nic więcej nie mają do roboty. A jeżeli je ujarzmimy, będą najpiękniejszymi okresami w życiu, bo zbliżamy się do epoki wodnika. A wodnik to przecież przewodnik myśli fantastycznej. To, czego żeśmy się nie spodziewali, a dostaniemy. To nie jest to, co ktoś chce nam zbudować. Nie ma takiej perspektywy. Dlaczego? Bo przecież
Bóg nigdy się nie myli i nigdy nie chce nic złego, tylko daje nam nasze pragnienia. I to jest czas pragnień, czas realizacji tego wszystkiego, co nas dotyka tak głęboko w piersiach, bo w nie się walimy i prosimy: Boże, daj, daj, nie odmawiaj, pomóż mi w tej drodze. A co na to Pan Bóg? Nic nie odpowie. Dlaczego? A po co? Przecież robisz to. Jesteś twórcą i stwórcą swojego dzieła. Przecież sam sobie kujesz to, co jest tak dla ciebie beznadziejne. Zrozum, to ty niesiesz pięść, a nie pięść cię niesie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Do dalszych wypowiedzi na temat wodnika, który nami niedługo zawładnie, ale przede wszystkim jeszcze jesteśmy w znaku Strzelca, który otwiera przed nami pragnienia bycia z sobą. I to jest najważniejsze, byśmy byli hardzi, twardzi, jak skała, jak stal, nie do zwyciężenia. Jesteś taki i uwierz w to. Bez względu na to, jak wyglądasz, jak patrzysz w lustro, to spójrz w siebie głębiej i zobacz kogo? Bohatera. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Z Bogiem.